Ja jestem Maciejem z firmy Eonea, opowiadającym o bezpieczeństwie danych. Co jeżeli bym Wam powiedział, że jest usługa, która magicznie sprawi, że Wasze strony będą szybsze, bardziej niezawodne, szyfrowane, a to wszystko, zwłaszcza szybkość wczytywania, może podnieść widoczność Waszych stron w wyszukiwarkach internetowych. A co najciekawsze, cały ten zestaw może być za darmo, bez żadnych kruczków, darmowych okresów i tym podobnych gadżetów. Tak po prostu. Serio. Zainteresowani? O tym już za chwilkę. Tymczasem, jeżeli podoba Ci się, polub, subskrybuj. Jeżeli interesują Cię usługi naszej firmy, daj znać. Tymczasem już zapraszam. CDN od Cloudflare, czyli Content Delivery Network. To jest rozproszona sieć dostarczająca usługi dla wielu użytkowników. O co tutaj chodzi? Teraz tak, mamy logicznie jeden serwer www, na którym tak naprawdę jest nasza strona i tak, którą chce osiągnąć nasz użytkownik korzystający z naszej strony. Natomiast jest bardzo wielu użytkowników rozsianych na całym świecie. Jest ich po pierwsze dużo, po drugie są w różnych miejscach na świecie, co sprawia, że jeżeli będą się odwoływali do jednego serwera, to na przykład będą mieli długi czas odpowiedzi, bo będą na drugim końcu globu. Po drugie, naraz zacznie korzystać z nich ze strony dużo użytkowników, co również może przeciążyć serwer. CDN działa w ten sposób, że po pierwsze, użytkownik nie odwołuje się bezpośrednio do serwera, tylko do serwera CDN. A on w większości wypadków jest w stanie skeszować, czyli zapamiętać wartość strony. W sporej ilości przypadków, jeżeli użytkownik odwołuje się do strony, często sam CDN serwuje użytkownikowi bądź większość, bądź całą stronę i po pierwsze ma dużo szybszą odpowiedź, ponieważ serwer może być w Stanach Zjednoczonych, użytkownik w Europie lub odwrotnie, lub w Japonii na przykład. Wówczas użytkownik dostaje odpowiedź z serwera najbliższego sobie. Czyli jeżeli użytkownik w Stanach Zjednoczonych odwołuje się do strony, która tak naprawdę jest w Japonii czy w Europie, to do samego serwera odwołuje się wyłącznie CDN. Mało tego, on ma zapamiętaną tą stronę, czyli dla użytkownika będzie szybciej i przez to strona będzie dużo bardziej interaktywna. Poza tym dużo bezpieczniej. Sam CDN jest w stanie zaserwować dużo większe ilości, obsłużyć dużo większą ilość klientów niż sam pojedynczy serwer. Tak, dlaczego na przykład Cloudflare? Cloudflare jest jedną z firm, która całkiem dobrze sobie radzi na tym rynku. Zdecydowanie można byłoby ją polecić, chociaż zdecydowanie nie jest jedyna świadcząca takie usługi. Natomiast skala może robić wrażenie. Mają 250 centrów danych w ponad 100 krajach, czyli nasz użytkownik naszej strony dostanie stronę skeszowaną w najbliższym sobie serwerze. Nieważne, gdzie jest nasz rzeczywisty serwer z naszą stroną, nasz użytkownik dostanie odpowiedzi z najbliższego centrum danych Cloudflare znajdującego się najbliżej niego samego. Teraz tak, fajne usługi. Teraz odnośnie ceny. Mają kilka w cenniku kilka możliwości w standardzie. Oczywiście są również płaty, natomiast za zupełne zero dostajemy dwie rzeczy, które będą nas najbardziej interesować. Czyli będziemy mogli ustawić DNS, jakby Cloudflare przejmie za nasze serwery funkcję DNS-a i będzie serwerem DNS. To może nie jest takie istotne, natomiast coś, co najbardziej nas interesuje w tym wypadku, jest ochrona przed DDoS-em. DDoS to jest forma ataku dosyć prostego w formie i skutecznego często, czyli jakaś
chmara botów, komputerów, czy telefonów, czy kamer, czy innych urządzeń przejęta przez jakąś organizację próbuje naraz skorzystać z jakiejś jednej konkretnej strony, no co w zdecydowanej większości wypadków sprawi, że strona się przewróci. Co sprawia, że strona będzie niedostępna dla naszych użytkowników. W wypadku sklepu nie będzie można, w wypadku sklepów nie będzie można nic kupić. Nie jest to nic dobrego, a wierzcie mi, takie ataki są po pierwsze nie takie rzadkie, po drugie dosyć tanie, przynajmniej z tego co można gdzieś tam wywnioskować. W związku z czym, jeżeli ktoś nie lubi jakiegoś sklepu, w stosunkowo prosty sposób można sprawić, że przynajmniej na jakiś czas przestanie być możliwy handel w tym sklepie. Nie jest to nic ani polecanego, ani dobrego, ale takie rzeczy się po prostu dzieją. A Cloudflare przez fakt rozbudowania swojej infrastruktury tak naprawdę stoi między naszymi użytkownikami a naszym serwerem. Czyli jeżeli coś się będzie działo, jeżeli nasz sklep, nasza strona zostanie zaatakowana przez taki rodzaj ataku, Cloudflare naprawdę dosyć skutecznie jest w stanie być zaporą i obronić nas przed czymś takim. Zwracam uwagę, że nadal mamy to w zupełnie darmowej wersji, czyli po prostu jesteśmy w stanie tą funkcjonalność mieć za darmo i Globally Located Load Balanced CDN. To jest to, o czym mówiłem, czyli nasz użytkownik dostanie skeszowane dane z miejsca, które jest jemu najbliżej, co sprawia, że dosyć szybko zacznie mu się wgrywać nasza strona i odczucia z interakcji z naszą stroną będą fajne, niezależnie od tego, w jakim miejscu jest zlokalizowany użytkownik, a w jakim nasz serwer, który rzeczywiście obsługuje te żądania. Jest również funkcja darmowego certyfikatu SSL. Jest to osiągane dzięki Let's Encryptowi. To można osiągnąć samemu, ale również jest to w usłudze i jest to za darmo. Dużo dodatkowych funkcjonalności, jakieś filtry aplikacyjne można zastosować, różnego rodzaju skomplikowane reguły, ochrona przeciwko botom. Naprawdę już takie bardziej zaawansowane rzeczy, ale to na chwilę obecną jakby zaczyna się robić bardziej skomplikowane i również płatne. Natomiast wierzcie mi, za to zupełne zero, funkcjonalność chroniąca nas przed DDoS-em i przyspieszająca interakcje klientów z naszą stroną jest naprawdę wartościową rzeczą i zdecydowanie warto coś takiego wdrożyć. To z zalet. Informacyjnie, Cloudflare jest naprawdę o tyle niezłą firmą, że korzystają z niego naprawdę duzi. Jest ich raz duzi, dwa jest ich dosyć sporo, co prowadzi nas w pewnym sensie do wady, bo jak każde rozwiązanie ma również wady. Jeżeli Cloudflare z jakiegokolwiek powodu się wysypie, nie dalej niż kilka miesięcy temu, nie pamiętam szczegółów, ale mieli jakieś kłopoty, co sprawiało, że ich klienci również mają kłopoty, czyli jeżeli im się coś stanie, to stronom chronionym przez Cloudflare również się coś stanie. Natomiast jest to zdecydowanie sporadyczne i takie ryzyko versus korzyści, które dostajemy, no myślę, że zdecydowanie warto. Druga wada, oni są w komunikacji między naszym klientem a naszym serwerem, czyli tak naprawdę w skrajnym przypadku, jeżeli zostaną skutecznie zhakowani, to oni są między nami a naszym klientem i jeżeli z jakiegoś powodu zostaną skutecznie zhakowani i to będą w stanie ingerować bądź odczytać ruch między naszymi klientami a naszą stroną. Skrajnie mało prawdopodobne, ale takie prawdopodobieństwo istnieje. Jest to dodatkowy element ryzyka w całej układance.
I jak to skonfigurować? Po założeniu sobie konta na Cloudflare, również darmowego, wystarczy wskazać stronę, którą chcemy zabezpieczyć. Klikamy Add Site. Informacje są aktualne na listopad 2021. Ten proces z czasem się zmienia, ale co do idei na pewno pozostanie ten sam. Wybieramy ofertę za 0, jakkolwiek to nie zabrzmi. Przynajmniej na razie. Przynajmniej dopóki nie potrzebujemy jakichś dodatkowych funkcjonalności. Klikamy Continue. On w tym momencie skanuje aktualne DNS-y i sprawdza, co można byłoby tutaj użyć. I teraz tak, on sam zaproponuje tutaj coś, co powinno zadziałać. O co tutaj chodzi? Teraz tak, mamy kilka wpisów, które są ważne. Sama nazwa strony musi wskazywać na serwer, na którym jest on rzeczywiście, i dobrze, czasem również www należy zrobić. O co tutaj chodzi? Nazwa, IP, którą my podamy, to jest IP naszego rzeczywistego serwera. On nie będzie widoczny na świecie. Tutaj mamy proxit, czyli to jest informacja dla samego Cloudflare'a, gdzie on ma szukać tej strony. Dla użytkownika ta nazwa będzie nadpisana i on jej nie zobaczy. Dlaczego to jest istotna sytuacja? Dlaczego to jest ważne? Ponieważ jeżeli to IP byłoby widoczne dla klienta, to również będzie można bezpośrednio się odwołać do tego serwera, przynajmniej w podstawowej konfiguracji, spróbować prosto zaatakować rzeczywisty serwer. Dlatego ta informacja nie powinna być widoczna, żeby atakujący, jeżeli powinien próbować zaatakować Cloudflare'a, co raczej mu nie wyjdzie skutecznie, a nie bezpośrednio nasz serwer, co już jest zupełnie realne, żeby zrobić krzywdę serwerowi, na którym rzeczywiście stoi ta strona. Konfiguracja tutaj jest podstawowa konfiguracja, nie bierze pod uwagę, nie do końca bierze pod uwagę maile i zwłaszcza maile. Zwróćmy jeszcze uwagę na jedną rzecz. Często zarówno hosting mamy wykupiony, to mamy wykupiony zarówno maile, jak i stronę internetową. Zwróćmy uwagę, że jeżeli będziemy chronieni przez Cloudflare, to jeżeli ktoś będzie odrobinę bardziej wnikliwy i zobaczy, gdzie mamy pocztę, to również może się okazać, że będzie w stanie domyślić się, gdzie rzeczywiście jest hostowana nasza strona i zaatakować bezpośrednio nią. Ale to już jest zdecydowanie poza zakresem tego filmu. Czyli musimy tu wskazać, gdzie rzeczywiście jest hostowana nasza strona. OK. Co musimy jeszcze zrobić? Jeszcze musimy skierować nasze serwery naszej domeny na DNS-y Cloudflare'a, żeby to Cloudflare odpowiadał właściwym IP dla właściwego użytkownika we właściwym miejscu na świecie czy kraju. W związku z czym tak naprawdę dodatkowo co musimy zrobić, to musimy iść na stronę naszego dotychczasowego dostawcy usługi, tam gdzie wykupiliśmy stronę, i wskazać mu, że serwery DNS to są te dwa serwery tak naprawdę Cloudflare'a. I to będzie w zasadzie wszystko, czyli zakładamy konto na Cloudflare, konfigurujemy DNS-a tam, gdzie obecnie wykupiliśmy stronę, konfigurujemy w samym Cloudflare'ze, gdzie rzeczywiście jest nasza strona, żeby Cloudflare wiedział, gdzie ma się odwołać. I to byłoby w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi
o podstawową konfigurację i ochronę strony. Więc jak to wygląda od środka po zainstalowaniu, po ustawieniu? Zacznijmy od przeglądu. Tu mamy większość wstępnych informacji, czyli ile było unikalnych użytkowników, ile było razem żądań otwarcia strony, ile procent było skeszowanych przez Cloudflare i ile danych było włącznie wyserwowane przez Cloudflare, a ile było skeszowanych. Zakładka analiza. Tutaj mamy troszeczkę więcej informacji. Tutaj będziemy to mieli w formie wykresu mniej więcej to samo. Czyli na 459 wszystkich wywołań cached jest 125, 127. Ciężko powiedzieć, nie wiem na czym polega ten rozjazd. W każdym razie te żądania nigdy nie trafiły do naszego serwera serwującego naszą stronę. To może nie robi takiego wrażenia, natomiast jeżeli już przerzucimy się na bandwidth, czyli na pasmo zużyte, zwróćcie uwagę proszę, że na 1,6 MB skeszowane było 1,27, tylko 300 KB było nieskeszowane. Znaczy, te dane są kompletnie niemiarodajne do niczego. Ta strona jest przecież wyłącznie testem, nic na niej nie ma i posłużyłem się tutaj nią jako przykład. W związku z czym proszę nie odnoście w żaden sposób tych danych do tego, co stanie się, jeżeli Wy zaczniecie używać Cloudflare bądź podobnego CDN-a. W każdym razie chodzi o przedstawienie, co się dzieje i jak to wygląda i jak się to przedstawia od strony Cloudflare'a. Unikalnych wizyt już tutaj 2. Dlaczego tyle żądań i tyle pasma? Ponieważ po pierwsze spróbowałem przetestować tą stronę po zaimplementowaniu Cloudflare'a przez stronę PageSpeed na Google. To jest strona, która bardzo fajnie podsumowuje. To jest strona Google'a, która bardzo fajnie podsumowuje, jakby jak wysoko ocenia stronę pod kątem technicznym. Jak szybko się wgrywa, przepraszam, czy jest optymalnie zrobiona. Stąd jakby sam ten test generuje dosyć sporo zapytań, plus ja pozwoliłem sobie wytestować tą stronę z narzędziem, jakim jest tak zwane, to jest narzędzie Linuxowe AB, służy do testowania czasu odpowiedzi serwerów na strony. Stąd tyle zapytań, tak naprawdę jak mogliśmy tutaj zauważyć, unikalnych wizyt a raptem 2, a zapytań prawie 500, stąd ta dosyć duża rozbieżność i stąd zdecydowana nieadekwatność ruchu rzeczywistego z tym, co Wy będziecie mogli zobaczyć na swoich stronach, a tym, co jest tutaj. Następna rzecz, mamy informację, skąd były zapytania i mamy to rozpisane tutaj. Francja dlatego, ponieważ testy, które ja robiłem również przez VPN, który ma wyjście z Francji, stąd te 386 zapytań wygląda, jakby było z Francji. Co prawda jest wygenerowane przeze mnie, ale przez VPN, który ma końcówkę we Francji. Te 60 to jest bezpośrednio wygenerowane przeze mnie z Polski. Te 29 prawdopodobnie jest to wynik tego testu, o którym wcześniej mówiłem. 5 z Rosyjskiej Federacji. Nie mam pojęcia. No cóż, dalej krótkie podsumowanie. Tutaj jest zaserwowana ilość danych, ilość zapytań szyfrowanych SSL i zablokowanych ataków 230. Prawdopodobnie te zablokowane ataki wiążą się również z tym testem, przez tą stronę. Nie mam pewności, ale tak, te testy albo wynikają z moich masowych zapytań, co jest możliwe, albo
albo wygenerowany przez tą stronę. Ciężko mi powiedzieć na chwilę obecną. Zakładka Performance. Tutaj już troszeczkę więcej informacji. W zasadzie są to informacje zbliżone do siebie. Nie ma tu dużo więcej niż mieliśmy przed chwilą. Poza tym jaki jest rozkład ruchu, czyli ile było grafiki w PNG, ile było samej treści HTML. Tutaj znowu powtórzona informacja, ile procent, 78% danych było skeszowanych, nie pochodziło z naszego serwera, tylko z serwera Cloudflare. Dalej będzie nas interesował Firewall, zakładka DDoS. Tutaj możemy zdecydować, co ma się stać z ruchem, który zostanie uznany za atak DDoS, taki, który próbuje zaszkodzić naszej stronie. Możemy kliknąć konfiguruj i mamy do wyboru dwie opcje. Pierwszą z nich będzie po prostu blokuj, czyli wszystko, co Cloudflare uzna za atak, będzie zablokowane, nie dotrze nigdzie, nie będzie zaserwowana żadna treść. Bądź Captcha Challenge, czyli będzie ktoś musiał albo odpowiedzieć na jakieś pytania, albo pozaznaczyć jakieś obrazki, coś w tym stylu. Różnica jest taka, że jeżeli z jakiegoś powodu nasz klient zostanie, ktoś, kogo będziemy chcieli obsłużyć na stronie, zostanie zblokowany, to blok może nie być dobrym rozwiązaniem, a challenge to będzie musiał poukładać jakąś recaptchę. No, na pewno nie będzie zachwycony z tego powodu, że musi to zrobić. No ale to może być jedyne dobre rozwiązanie w takim wypadku. Dalej zakładka Speed. Tutaj mamy informację, Cloudflare chce się popisać, o ile lepiej zostanie to, o ile lepiej strona chodzi z Cloudflare niż bez Cloudflare. To jest o tyle mylące, że serwer, który dokonuje testu, jest w Karolinie, w Stanach Zjednoczonych, co jest o tyle problematyczne, że z Karoliny do Europy, gdzie jest serwowana ta strona, jest dosyć daleko i to, że ona się wygrywa 0,8 sekundy, no nie wydaje mi się miarodajne, z Europy przynajmniej. Ze Stanów jak najbardziej prawdopodobne. Jest dosyć sporo różnych opcji tutaj. Natomiast można próbować filtrować na bazie IP, można dodawać własne reguły bezpieczeństwa, czy też dodawać reguły na bazie URL, ale to są dużo bardziej zaawansowane rozwiązania i jakby potrzebna jest dużo większa wiedza, żeby jakkolwiek móc tego używać. To, co zrobiliśmy do tej pory, czyli w zasadzie dosłownie przekierowanie DNS-a i co jest praktycznie jakby niewielką barierą wejścia, już daje nam naprawdę dużo, w stosunku do w stosunku do zakresu rzeczy, jakie musimy zrobić. Jest to fajne rozwiązanie, które zdecydowanie każdy z Was może zrobić i jeżeli jakkolwiek spotkał się z tym, że przeprowadzono na jego stronę ataki, bądź prawdopodobnie będzie ktoś chciał przeprowadzić, bądź ktoś po prostu chce się czuć dużo bezpieczniej, zdecydowanie warto coś takiego u siebie wdrożyć. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o obronę przez CDN od Cloudflare naszych stron. Pamiętajcie o jednej rzeczy, jeżeli chodzi o logowanie do Cloudflare, tam warto również logowanie dwuetapowe ustalić, dlatego żeby przypadkiem ktoś, włamując się do Cloudflare na nasze konto, nie był w stanie przekierować sobie naszego ruchu gdziekolwiek zechce. Tam na chwilę obecną, z tego co widziałem, dwuetapowe logowanie obsługiwane jest przez klucz fizyczny. Nie wiem, czy jakiekolwiek, nie szukałem, ale nie widziałem w sposób prosty, ale też nie szukałem innego sposobu uwierzytelniania. To na pewno warto zrobić. To byłoby tyle. Dzięki, że zostaliście do końca. Jeżeli się spodobało, łapka w górę. Do zobaczenia. Hej!